Siema, witam w kolejnym odcinku, w którym będziemy sobie przeglądać czasopisma. I tym razem już drugi raz zaprezentuję czasopisma, które zostały mi użyczone przez Michała z kanału Sonic1994.pl. I są to dwa numery oficjalnego polskiego PlayStation 2 magazynu. Jest to gazetka, której tak naprawdę nigdy nie miałem, nigdy nie zbierałem, z prostego powodu, że nie posiadałem PS2 w tamtych latach. I co my się dowiadujemy tutaj na początku? Jest to numer 7 z 2004 roku, który jak widać zapowiada nam GTA San Andreas. Gazetka kosztowała 35 zł. Czyli jeżeli pamiętamy, że PlayStation 1 magazyn kosztował 22-23, pod koniec chyba 25 zł i był on bardzo drogi, tak PlayStation 2 magazyn przebił ten sufit jeszcze bardziej. 35 zł no to jest konkretna kwota, trzeba przyznać. I nigdy wcześniej nie oglądałem tego magazynu, także będziemy go oglądać razem po raz pierwszy. Zobaczymy, co my tu mamy. Więc tutaj jest chyba spis demek, tak jak to było w PlayStation magazyn tym pierwszym. Spis demek, które są dołączone do płyty DVD. I jak tutaj powiem szczerze, nie widzę nic takiego, co bym znał. Troszkę się rozpada ta gazetka. Widać, że ona jest klejona. Więc po tylu latach ma prawo się trochę sypać. Reklama jakaś sklepu z grami. Ale nic konkretnego tu nie widzę. Więc tylko dwa mam te magazyny. Tutaj dostałem na wypożyczenie. Więc to będzie dość krótki film. Ale z ciekawości właśnie chciałem zobaczyć, jak ten PlayStation 2 magazyn się prezentował, bo nie miałem okazji nigdy go oglądać, a zawsze byłem go ciekaw, prawdę mówiąc. Więc zobaczmy. Tekken odzyska koronę. Zapowiedź chyba Tekkena 5. O, i tutaj mamy już zapowiedź Metal Gear trójki, kamuflaż MGS3, jak to działa. No, grafika w Metal Gearze trójce to było, można powiedzieć, szczytowe osiągnięcie na PlayStation 2. Więc tu mamy jakieś opisy sytuacyjne, jak to wszystko funkcjonuje w tej grze. GTA San Andreas. Jest pan pierwszym dziennikarzem na świecie, któremu to pokazujemy. Terry Donovan, CEO Rockstar Games, 13 maja 2004. Tak, kultowa gra GTA San Andreas. I co tutaj zawiera? Nie chce mi się tego teraz całego czytać, bo to nie o to chodzi. Ale chyba jest tu trochę wywiadu, trochę opisu. To jest raczej opis chyba tego pokazu, a nie samej gry. Tylko raczej tego, co zostało pokazane w jakiejś takiej becie, co widzieliśmy, tak? Co użyliśmy, to CJ, nasz bohater, stoi lekko się kołysząc, porusza miarowo szczęką, żując gumę. No aż nie wiem, czy tam są aż takie detale, no okej. A, jakiś język gestów. Ale to są chyba gesty prawdziwych gangów. CJ z shotgunem, CJ u fryzjera. Wszystko to faktycznie pojawiło się w grze. No i ten kultowy pomarańczowy kolor. A w ogóle teraz muszę to zaraz sprawdzić, bo chyba teraz wyszedł jakiś nowy patch do GTA Trilogy Definitive Edition i podobno jest tam teraz dodany właśnie ten klasyczny pomarańczowy filtr San Andreas, więc może ciekawie to będzie wyglądać. No i podobno wyszło też dużo właśnie usprawnień do tej gry, że trochę ją naprawili. Może będzie lepiej. No jak ja grałem, było nieźle. Na premierę było fatalnie. Def Jam, Fight for the New York. Kojarzę tą grę z recenzji Energika i on chyba mówił, że tu jest jakiś skopany system walki w ogóle w tej grze. Że jest fajne to, że się walczy jakimiś tam amerykańskimi raperami,
ale że poza tym to tak raczej średnio. To co widzę, co odróżnia tą gazetkę od PlayStation 1 magazyn, to, że tu są takie duże właśnie screeny. Nadal jest mało opisów, to jest cecha wspólna, tylko jest trochę inna szata graficzna, inny układ. Prince of Persia. No i znowu mamy gigantyczny screen, a tekstu relatywnie niewiele w tej gazecie, czyli dość podobnie jak to było w jedynce. Znaczy w jedynce, no w czasopiśmie odnośnie PlayStation 1. Więc tylko, że tam tekst to był tak po środku, obrazki były trochę na górze, trochę na dole, a tutaj to jest tak kolumnowo. Trochę inny szablon po prostu. No właśnie, o Devil May Cry. Calusieńka strona poświęcona na screena. Tekstu 2 małe akapiciki. Całe 2 strony tekstu, dosłownie parę zdań. I tutaj 3 akapiciki, więc nic się widzę, jeśli chodzi o merytorykę, tutaj nie zmieniło. Siphon Filter 2D Omega Strain. Nie wiem. Siphon. To jest jakaś chyba wersja na PS2, no nie kojarzę w ogóle tej gry. Onimusha 3. A Onimusha to jest chyba survival horror w takim japońskim, samurajskim klimacie, o ile się nie mylę. I to jest chyba, trójka to jest chyba ta część z Jeanem Reno, o ile dobrze kojarzę. O, tu nawet jakiś taki Janusz pokazuje walkę kataną. Red Dead Revolver. No to jest gierka od Rockstara. Taki protoplasta, można powiedzieć, Red Dead Redemption. Tylko to jest gra chyba bardziej nastawiona na strzelanie niż takie podróżowanie swobodne po świecie. Z tego co kojarzę. No ale gierka dostała chyba tu 9, 0,9. Tu chyba jest 9, nie wiem. Dziwnie tak z tym zerem. Drakengard. Nie wiem, nic mi to nie mówi. Powiem szczerze, podchodzę do tej gazetki bez jakiegoś bagażu sentymentu i bez bagażu nostalgii, więc totalnie na chłodno ją oglądam. To nie jest tak jak to było w przypadku Game Boy magazynu, który oglądałem z wypiekami na twarzy, bo miałem miłe wspomnienia z nim. Chociaż nigdy go nie miałem fizycznie, ale zaczytywałem się w PDF-ach, tak tutaj totalnie bez sentymentu. Pizza jest tylko moja, połknę ten kawałek i łapię następny, wyrwałem Jasiowi. Aha, czyli to jest niby jakaś impreza redaktorków. Jakieś inside joke'i, które nie wiem kogo by miały śmieszyć poza nimi samymi. Chyba solucja do Rainbow Sixa. I co, koniec? Nie, a nie koniec, tylko po prostu się rozkleiło. A nie, jednak koniec. Patrzcie, koniec. Czyli ile tu było stron łącznie? 65 tylko 65, czyli naprawdę bardzo cienka gazetka. No i na koniec mamy sklepik. Co my tu mamy w sklepiku? Zobaczmy sobie. Na PlayStation 2 Mafia 199. GTA Vice City 179. No takie ceny dość, powiedziałbym, wygórowane. Game Boy SP 649 zł. No drogo, naprawdę drogo. Dobra, zobaczmy jeszcze ten drugi numer. To był numer 7 z 2004, a to jest numer 8 z 2004. Ok, też kosztuje 35 zł. Na okładce mamy Spidermana i zobaczmy zatem co będzie w środku tego numeru. Wprost stroimy się, żeby nieźle zabawić Cię tego lata. Czyli to były jeszcze te czasy, kiedy takie seksistowskie reklamy były czymś normalnym. Ale później świat zwariował, no i teraz jest tak jak każdy wie. Tutaj widzę już ciekawsze rzeczy na tym
na tym demo disku, ponieważ tu mamy właśnie Siphon Filter Omega Strain, nad którym się zastanawiałem w poprzednim numerze, co to jest. Więc jest tutaj możliwe zagrania w demko. O, proszę bardzo, jest również Serious Sam Next Encounter. Nawet nie wiedziałem, że ta gra wyszła na PlayStation 2. Myślałem, że to było tylko na PC-tach w tamtych latach. No ciekawe. I tu jest też napisane, że na stronie 57 będzie coś o niej, więc zaraz sobie zobaczymy. Tutaj reklama tego sklepu, tego samego co w poprzednim numerze. O, PSP, mamy go, czyli już PSP wtedy też miał premierę i tu mamy wymienione, jakie hity były na kieszonsolkę Sony. Need for Speed Underground, m.in. Tony Hawk, Underground Wipeout Pure, Metal Gear Solid Acid. No, także coś tam było na premierę. Call of Duty. To chyba akurat pamiętałem, że było na PS2. Nowy Donald, nowe niebezpieczeństwo. Ale to jest chyba... to nie jest zapowiedź Kaczora Donalda, tylko Kingdom Hearts chyba. Tak, no bo tu jest nawet ten koleżka z Kingdom Hearts. Nigdy nie grałem w żadny Kingdom Hearts, ale wiem, że bardzo popularna seria gier ogólnie. GoldenEye Agent of Evil, czyli Bond stał się zły. O co tu chodzi? Nie wiem. No mniejsza o to. Serio nie wiem, czy to jest o jakiejś grze? Czy to jest... Nie wiem. Ale widzę, że jakiś taki temat numeru się z tego zrobił, bo sporo stron na to poświęcili. Second Sight. Coś mi to mówi. No, gdzieś to słyszałem ten tytuł, ale w tym momencie nie mogę sobie skojarzyć. A The Gateway, no to było takie coś a la GTA, czyli taki troszkę miasto. Chyba gdzieś w PSX Extreme czytałem gdzieś recenzję tej gry. FIFA 2005. O, jak co roku nowa FIFA. Nic ciekawego. Time Splitters. O, ja chyba grałem w Time Splitters 2 albo 3. Już nie pamiętam, ale na PS2 na pewno. Bardzo fajna gra to była. Miała bardzo fajne multi kanapowe. No i również taką totalną siekankę z botami. Też bardzo fajną. Naprawdę świetna gra to była. Tylko właśnie nie pamiętam, czy to była 2 czy 3. No tu mamy Final Fantasy XII. Grałem trochę w tą grę. Nawet parę ładnych godzin przy niej posiedziałem, ale nie przeszedłem jej. Jakoś tak się odbiłem. System walki był taki nie za bardzo mi pasujący. Spider-Man 2. No ciekawe, czy jest tak samo nudny jak ten Marvel Spider-Man z PS4. Chyba najnudniejsza gra ostatnich 10 lat, jaką grałem. Może nawet więcej. Shell Shock. Jakaś wojna w Wietnamie, sądząc po ubiorze, po tym helikopterze. No to nawet jakieś pani rozebrana. A tutaj co mamy? Jakiś zestaw nagłośnienia do PC-ta. Typhoon. No ciekawe, jaką to moc generowało. Głośniczki wydają mi się spore, ale też nie wiadomo, czy to jest skala jakoś zachowana, bo ta klawiaturka może tak naprawdę wcale nie być taka mała. Zwłaszcza, że ta myszka tutaj, no nie? Taka, na pewno to jest źle zachowana skala. Maszt. Czyli co, to jest jakieś ala Micro Machines? Czy to są normalne gabaryty pojazdu? Bo tutaj na tym screenie to wydaje się, jakby to były jakieś resoraczki. Ale nie wiem, nigdy nie słyszałem o tej grze. Driver 3. Dość kontrowersyjna gra. Mieszane bardzo oceny miała. Ogólnie chyba nie za wysoko oceniana. Co prawda nie grałem w nią nigdy, ale
Tak kojarzę, no właśnie, 6 tylko tutaj dostała. Także no, dobrze pamiętałem, że były jakieś kontrowersje z nią związane. Splinter Cell Pandora Tomorrow. Tych Splinter Cellów to chyba było trochę częściej, ja nie grałem nigdy. Nie jestem ogólnie fanem skradanek. Jakoś nie za bardzo mam do tego cierpliwość, żeby się skradać. MTV Music Generator. Czas odkurzyć fantazję, a mogłem zostać DJ-em. No ja nigdy nie miałem takiej fantazji. Chciałem może być kiedyś raperem, muzykiem metalowym, muzykiem rockowym, ogólnie muzykiem, gitarzystą, perkusistą, ale DJ-em nigdy nie chciałem być. Może dlatego, że nigdy nie słuchałem takiej muzyki. Karaoke stage, czyli gra do śpiewania, więc zapewne trzeba mieć do niej mikrofony. Podejrzewam, że nie było ich w zestawie, a może były, nie wiem. Richard Benz Reilly, czyli jakiś klon Colina. O, jest ten Serious Sam Next Encounter. Gra o równie tanim tytule, co w dowcipy jej głównego bohatera. Nie mamy tu do czynienia ze zwykłym portem 3-letniego już shootera przeniesionego z PC. Oprócz wizyty w Chinach, Rzymie czy Atlantydzie. Nowy system. Czyli to jest jakby... czyli to nie jest żaden port z PC-ta, tylko to jest w ogóle osobna gra. Taka albo bazująca może na PC-towej wersji, ale jest to generalnie inna gra niż ta, która była na PC. 7/10 otrzymał. Chyba nie najgorzej. I tu coś, kącik filmowy jest, czego nie było. A raczej, no tak, no bo w sumie PS2 posiadało napęd DVD, więc można było na nim filmy odtwarzać, więc jest to zrozumiałe, jak się tak na tym zastanowić. Podziemny krąg. Genialny film. Polecam. Oni żyją. Również świetny film, który posiada chyba najdłuższą scenę walki dwóch kolesi piorących się po ryjach. Deep Purple. Solucja do drivera. Jakaś mapka nawet jest. Archiwalne numery pokazane. I to tyle. Cała gazeta. Dobrze mówię, dobrze. Tu już jest okładka. Czyli 65 stron. Cieniutko. Cieniutko. Myślałem, że będzie więcej. No i sklepik na końcu. Praktycznie te same ceny, co w poprzednim numerze. No, więc tak pokrótce prezentuje się PlayStation 2 magazyn. Co mogę powiedzieć? No nie mam żadnego bagażu nostalgii, więc totalnie na chłodno to oglądałem. Nie zbierałem tego, bo jak mówiłem, nie miałem PS2. Czy tak teraz po latach jakbym to ocenił? No podobnie tak jak PlayStation 1 magazyn, czyli dość mało treści. No ale jednak wartością dodaną była tutaj płytka, nie? Bo raczej kupowało się to głównie dla płytki. Nikt by nie dawał takich pieniędzy za tą gazetę, gdyby nie płytka z demkami. No z tym, że do tych starych magazynów, do PS1 mam duży sentyment. Natomiast tutaj no to tylko taka ciekawostka. Na pewno gdybym kupował to wtedy i miał wtedy PS4, to teraz inaczej bym na nie patrzył. Generalnie myślę, że było dużo lepszych magazynów w tamtych czasach. Jeżeli chciał się po prostu poczytać i być na bieżąco, to na pewno był PSX Extreme Neo Plus z tych konsolowych. Był też Play chyba, nie wiem czy w tym okresie. On później przeszedł tylko na PC-towe. Był Klik, był generalnie w czym wybierać. A tutaj no to wiadomo, kupowało się to tylko dla płytki z demkami. No ale generalnie myślę, że też jakiś tam kawałek historii, chociaż nie wiem, czy ta gazeta odniosła jakiś duży sukces. Kiedyś czytałem, ile czasu ona była wydawana w Polsce. Nie było jakoś specjalnie dużo numerów z tego, co kojarzę. No i też w stosunku do brytyjskiej edycji, to ta została bardzo późno, zaczęli ją wydawać, bo to jest numer 8 z 2004, a tak naprawdę jest ten 11 w ogóle. Czyli jak to jest 10, 6, 5, 4, 3, 2, 1, czyli numer styczniowy to by był 4 albo 5.
Czyli jakoś w połowie 2003 zaczęli w ogóle wydawać w Polsce ten magazyn. Czyli już jakieś do prawie 2,5 roku po premierze konsoli, więc dość późno dotarł do nas. No i był dość drogi. Wydaje mi się, że nie był raczej specjalnie popularny, no ale mogę się mylić. Jeżeli ktoś z Was zbierał ten magazyn, to piszcie w komentarzach, a ja dziękuję za uwagę i cześć.